Siemaneczko, dzisiaj będzie dronik do 1000 zł i nie jest to żaden miniacz, jest to dron do 250 gram, dlatego ma nadaną klasę C0. Nazywa się Potensic Atom, jest to wersja z trójosiowym gimbalem. Ma GPS, automatyczny powrót do miejsca startu, autonomiczne funkcje nagrywania fajnych ujęć, quick shots, inteligentną funkcję wizualnego śledzenia obiektów, całkiem spory zasięg, całkiem długi czas lotu, fajne radyjko. Wychodzi na to, że ten dron nie ma no flying zones, czyli ulubionych przez Was NFZ-ów. Ups, wreszcie mam drona, który jest odpowiedzią na najczęściej zadawane mi pytanie. Szymon, jakiego drona byś polecił tak do 1000 zł, żeby to nie była zabawka i żeby mi od razu nie uciekł? No to takiego. Zapraszam na odcinek. Wersja, która do mnie przyjechała na testy, to jest wersja Combo, czyli troszeczkę powiększony pakiet. On jest nieco droższy od podstawowej wersji, bo po prostu zawiera dodatkowy hub do ładowania baterii i oczywiście dwie dodatkowe baterie w zestawie. Link do tego zamieszczam w opisie filmu. Zanim pokażę Wam wszystkie testy, które zrobiłem, ujęcia, zdjęcia, które nagrałem, wszystkie te funkcje, które posiada ten dron, może pokażę Wam najpierw taki mały unboxing. Zobaczmy, co dostajecie po zakupie takiego zestawu. Przede wszystkim dostajecie torbę transportową wykonaną naprawdę z dobrych materiałów, z kieszeniami po bokach, a w środku znajduje się kilka przegródek przewidzianych dla każdego z urządzeń. W jednej znajdziecie drona, który jest zabezpieczony elastycznym, szerokim paskiem na rzep oraz plastikową osłonką kamery. W kolejnej przegródce jest kontroler i fajnie, że ma odkręcane drążki, ale nie ma konieczności odkręcać ich za każdym razem, bo spokojnie mieści się z nimi w torbie. Wersja Combo, tak jak wspomniałem, zawiera hub do ładowania i dwie dodatkowe baterie, natomiast zasilać go można jedynie dedykowanym zasilaczem z końcówką DC. Co prawda bardzo mocny, bo 60W, który również jest w zestawie. Szkoda jedynie, że zabrakło tutaj możliwości ładowania portem USB-C. Ale nie oznacza to jednak, że nie można ładować oddzielnie baterii przez USB-C poza dronem, ponieważ każda ma wbudowane w sobie gniazdo USB-C, więc spokojnie można je ładować powerbankiem lub ładowarką do telefonu. Wszystko pięknie mieści się w torbie, nie trzeba tutaj niczego upychać na siłę. Bardzo podoba mi się jakość wykonania i to, jak to wszystko pięknie do siebie pasuje. Dodatkowo w zestawie znajdziecie zapasowe łopatki śmigieł, wszystkie przewody USB do podłączenia każdego rodzaju telefonu do kontrolera. Nie zapomniano również o śrubokręcie do śmigieł, a oprócz akcesoriów jest tutaj instrukcja obsługi i sporo ulotek. Najbardziej rzuciła mi się w oczy ta z logo Europejskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Lotniczego z informacją o tym, że dron ma nadaną klasę C0 i parę dodatkowych informacji dotyczących zasad bezpiecznego latania takim dronem. I to jest bardzo dobry pomysł, brawa dla Potensic. Ten dron konstrukcyjnie przypomina do złudzenia serię Mini. Jego ramiona rozkładają się pewnie i blokują dość mocno, więc nie ma tutaj odczucia, że jest to tandetna zabawka. Wręcz przeciwnie. Kamera ma światło f2.2, czyli jest dość jasna, a gimbal pracuje płynnie i bez żadnych oporów. Bateria w dronie siedzi dość pewnie i zabezpieczona jest zatrzaskiem. Od spodu mamy włącznik zasilania i czujniki pomagające w pozycjonowaniu się drona nisko nad gruntem. Latanie odbywa się płynnie i nie odstaje tutaj niczym od latania innymi dronami. Bardzo spodobał mi się natomiast kontroler do tego drona, bo wygląda naprawdę kozacko i przemyślanie. Na obudowie znajdują się podstawowe przyciski, takie jak włącznik zasilania, RTH, włącznik nagrywania i robienia zdjęć oraz pokrętło sterowania gimbalem. Można też tutaj wyregulować sobie anteny w nieznacznym stopniu, ale zawsze to coś. Kontroler jest rozsuwany, więc bez problemu włożycie w niego każdy model telefonu. Wystarczy tylko wcześniej podłączyć telefon z kontrolerem kablem USB. Drążki sprawiają wrażenie naprawdę porządnych i dobrze zrobionych, co akurat można odczuć podczas latania. Precyzja jest dobra, więc manewrowanie nim nie sprawia żadnych problemów. Jednym słowem, wszystko działa tak jak należy. A teraz na szybko pokażę Wam aplikację do obsługiwania Atoma. Aplikacja wygląda na bardzo czytelną i intuicyjną. Wyświetlane tutaj są wszystkie niezbędne informacje dotyczące parametrów lotu, filmowania, fotografowania lub statusu drona. Natomiast w ustawieniach zaawansowanych znajdują się zakładki takie jak bezpieczeństwo
i tutaj ustawić można różne rzeczy z nim związane, na przykład tryb prędkości lotu, czy co ma zrobić dron w razie utraty sygnału, na przykład na jakiej wysokości ma wrócić do miejsca startu. Można tutaj również określić, jak daleko, jak wysoko można maksymalnie odlecieć tym dronem, no ale wiadomo, ze względu na to, że ma nadaną klasę C0, nie polecicie wyżej niż 120 metrów. A jeśli chodzi o dystans w poziomie, to sami decydujecie bez limitu, jak daleko chcecie polecieć. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku. Są tutaj również informacje o stanie baterii. Zakładki kalibracja specjalnie przedstawiać nie trzeba, bo sama nazwa mówi wszystko. Natomiast w zakładce Control ustawić można na przykład w jakim trybie drążków chcecie używać drona, Mode 1 czy Mode 2, ustawienia prędkości gimbala, a w zakładce Kamera, balans bieli czy inne przydatne funkcje podczas filmowania czy robienia zdjęć. Jeśli chodzi o jakość zdjęć, to po pierwsze możecie je wykonywać w formacie JPEG lub RAW. Do wyboru jest tryb automatyczny lub manualny, a w trybie filmu do dyspozycji jest rozdzielczość 4K do 30 klatek, 2.7K również do 30 klatek lub Full HD do 60 klatek. Wszystkie ujęcia, które za chwilę zobaczycie, nagrałem w trybie 4K 25 klatek. Po obejrzeniu tych ujęć na monitorze mojego komputera muszę przyznać, że zdziwiłem się dość mocno jakością filmu, ponieważ nie spodziewałem się, że dron za 1000 zł może rejestrować tak dobry obrazek. Jakość i stabilizacja jest naprawdę dobra i spokojnie zadowoli nie tylko amatora, ale i osoby potrzebujące uzupełnić swoje filmy o kilka przebitek z drona, nie wydając na to nie wiadomo jak dużo pieniędzy. Jak dla mnie to brakuje tu tylko 4K 50 klatek, bo to jest mój ulubiony klatkarz, ale te 25 klatek w 4K z Atoma wygląda nadzwyczaj gładko, więc spokojnie można je połączyć z materiałem 50 fps, który właśnie oglądacie. Jak dla mnie ten obrazek wygląda naprawdę spoko, natomiast Full HD nie wygląda już tak dobrze, więc lepiej od razu nagrywać w 4K. Jedyną rzeczą, do której w tak krótkim czasie nie zdążyłem się przyzwyczaić, to responsywność drążków, więc niektóre szwęki nie wychodziły mi tak dobrze jak dronami, którymi latam na co dzień, ale to kwestia własnych ustawień gimbala i czułości, których podczas testów nie zmieniałem z domyślnych. Jeśli chodzi o jakość zdjęć, to wyglądają one całkiem dobrze jak na drona za te pieniądze. Fotki zrobione Atomem wyglądają niemal identycznie jak klatki z filmu. Poza tym można je również zapisywać w formacie RAW DNG, więc coś tam zawsze można poprawić w Lightroomie czy Photoshopie. Nie zabrakło tutaj również funkcji autonomicznych, takich jak śledzenie obiektów i automatyczne wykonywanie zaprogramowanych ujęć QuickShot. Pomimo tego, że dron nie posiada czujników antykolizyjnych, to i tak szacun dla Potensik, że zdecydował się zaopatrzyć Atoma w te funkcje, ponieważ działają one naprawdę dobrze. Tryb śledzenia całkiem nieźle poradził sobie z nagrywaniem mnie chodzącego po trawniku, jeżdżącego rowerem po drodze asfaltowej i polnej, więc muszę tutaj powiedzieć, że nie ma lipy. Ten dron naprawdę jest użyteczny w wielu sytuacjach, jednak warto pamiętać, że brak czujników najlepiej sprawdzi się jednak w miejscach, gdzie nie ma żadnych przeszkód terenowych typu drzewa czy budynki. Sprawdziłem te kilka zaprogramowanych trybów QuickShot i każde z tych ujęć zostało wykonane perfekcyjnie i muszę przyznać, że nigdy wcześniej nie korzystałem z takich trybów, ale dostrzegam w nich pewien potencjał i chyba zacznę od teraz z nich korzystać. Zasięg i czas lotu Atoma to kolejne pozytywne zaskoczenie. Dystans 2 km w otwartym terenie nie stanowi dla niego żadnego problemu, tak samo jak płynne wykonywanie ujęć z dużej odległości. Bez najmniejszego problemu można wykonywać nim ujęcia w promieniu 1,5 km i moim zdaniem jest to absolutnie wystarczające. Przetestowałem go również w centrum miasta, gdzie czasem ciężko odlecieć na 300 metrów, nawet dużo droższym dronem i nie zauważyłem szczególnych problemów z zasięgiem, choć czasem zdarzały się jakieś drobne glicze. W razie utraty sygnału Atom automatycznie wraca do miejsca startu i płynnie ląduje z dość dużą precyzją. Tak samo w przypadku, gdy uzna, że stan baterii nie pozwoli polecieć już dalej i należy wracać. I to właśnie przydarzyło mi się podczas testów na otwartej przestrzeni.
Dron samoczynnie wrócił i precyzyjnie wylądował w miejscu, z którego go wystartowałem. Czas lotu, jaki udało mi się wykręcić, to 21 minut, także przyzwoicie jak na takie maleństwo. Po zakończonych lotach baterię wystarczy wrzucić do huba, podłączyć do gniazdka sieciowego i po około 1,5 godziny wszystkie naładują się do pełna. I tu warto podkreślić, że baterie ładują się równocześnie wszystkie w tym samym czasie. Myślę, że następnym razem, gdy ktoś zapyta mnie o pomoc w wyborze jakiegoś niedrogiego, całkiem niezłego drona, no to po prostu pokażę mu ten film, bo nic innego do głowy mi raczej nie przychodzi. Parę próbek zdjęciowych i filmowych wrzucam w opisie filmu, tak żebyście sobie mogli po prostu sami na własne oczy porównać. To tyle na dzisiaj. Zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, kliknięcia łapkę w górę i dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Pozdrony dla wszystkich. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!